Słuchajcie, ja nie pryskam niczego przez 8 już lat w tym ogrodzie na szkodniki i także nie używam nawozów sztucznych w proszku czy w płynie. A dlaczego? A dlatego, że na przykład weźmy sobie mszycę. Mszyca jest bardzo ważnym jedzeniem w łańcuchu pokarmowym dla na przykład biedronek. A biedronki są bardzo ważnym jedzeniem dla na przykład jaskółek. Tu widzę dużo jaskółek na naszych działkach lata i załóżmy, że opryskałabym moje róże na mszycę. I biedronki nie miałyby co jeść, więc by się nie rozmnażały, więc by może nawet umarły. I wtedy jaskółki też by nie miały co jeść. I ja zauważyłam, że przez kilka lat, jak mam tą działkę, przez 8 lat, na początku miałam zatrzęsienie szkodników, które były na wszystkim, na brokułach, na kalafiorach, na kapustach, na wszystkim. Nawet jak miałam osłonięte siatkami. A teraz sytuacja się na tyle ustabilizowała, no tak, mam mszyce na kwiatach, ale nie mam ich na warzywach. I po kilku dniach te mszyce znikają i problem znika. I chodzi tu o opryski nie tylko chemiczne, ale także te naturalne. Wszystko, co te owady zabija, bo to nie ma znaczenia, jaki to jest środek. Jeżeli mszyca umrze, to wtedy każdy szczebel w tym łańcuchu pokarmowym nie będzie miał co jeść. I załóżmy, że zabijemy wszystkie mszyce, nie będzie biedronek, nie będzie jaskółek i w tym momencie szkodniki będą się rozmnażać szybciej niż te pożyteczne owady wrócą na naszą działkę, bo jak nie ma jedzenia, to ani nie będzie biedronek, ani nie będzie jaskółek. A w tym momencie, jeżeli przyleci mszyca, to będzie ona się rozmnażała w tempie ekspresowym, a nie będzie tych owadów drapieżnych i nie będzie tych ptaków drapieżnych. A taka jaskółka to zjada tysiące much, komarów, czasem biedronki nawet i pszczoły. A biedronka, a zwłaszcza jej larwa, też zjada tysiące mszyc. I tak to w przyrodzie właśnie bywa, że czasem mamy nieoczekiwane konsekwencje, jeżeli my ludzie myślimy, że jesteśmy mądrzejsi i zaburzamy równowagę. A ja na mojej działce dążę do równowagi pomiędzy szkodnikami a owadami i ptakami drapieżnymi. Ja także stosuję gęste siatki. To jest właśnie moje zabezpieczenie marchewki przed połyśnicą marchwianką. Jeżeli bym tej siatki nie zastosowała, to niestety wszystkie marchewki by były pogryzione, a taka gęsta siatka, tu w Anglii się nazywa mesh, zapobiega właśnie temu owadowi, żeby składał jaja. I to samo robię z innymi warzywami. Na przykład tutaj mam sałaty, buraki, cebulę, ale tutaj znowu jest marchewka przykryta taką siatką, a tutaj mamy warzywa kapustne, które są zabezpieczone przed bielinkami, no i gołębiami. No i zobaczcie, nie ma na nich nic. Także możemy posadzić i posiać wiele kwiatów, które na przykład jak ta nasturcja, bielinek lubi nasturcję tak samo jak lubi kapustę i on po prostu siądzie sobie na nasturcji zamiast na kapuście. No jeżeli to by ta samosiejka, jeżeli by rosła na przykład na zewnątrz siatki. Taki przykład. Co jest jeszcze bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby nasza działka to nie były tylko rzędy warzyw, na przykład wszystkie ziemniaki w jednym miejscu, wszystkie buraki w jednym miejscu, wszystkie kapusty razem, bo taki owad jak przyleci, no to będzie w raju wtedy. Wszystko będzie miał podane jak na tacy. Co jest ważne, co ja przynajmniej robię, to ja mam dużo kwiatów i mam dużo ziół, które kwitną. I te kwiaty i zioła przyciągają owady drapieżne, które potem zajmują się moją mszycą i moimi bielinkami. Na przykład widziałam kilka lat temu
taką osę drapieżną, która ona leciała i niosła taką tłustą, zieloną gąsienicę. I te właśnie osy, one składają jaja w takiej gąsienicy i po prostu w ten sposób tak jakby pasożytują na szkodnikach. I co jest ważne, tak żeby pomieszać warzywa z kwiatami. I wtedy taka bioróżnorodność naprawdę działa, bo ja zauważyłam duże zmniejszenie szkodników na mojej działce wszelakich i chorób w momencie, kiedy zaczęłam uprawiać dużo kwiatów i dużo ziół. Co jeszcze jest ważne? Jeżeli stosujemy nawozy sztuczne, które zawierają azot, to mszyca na przykład uwielbia azot i ona siądzie na tych roślinach, które prawdopodobnie były nawożone nawozem sztucznym, który zawiera azot. Nawozy naturalne, takie jak na przykład obornik, one zawierają dużo masy organicznej, dużo próchnicy, zwłaszcza jak jest przekompostowany obornik albo kompost. I coś takiego, taka duża koncentracja azotu, tam prawdopodobnie nie zachodzi tak jak wtedy, gdy używamy nawozy sztuczne. I dlatego ja nawozów sztucznych nie używam i co roku mam wielkie plony. Jeszcze jest jeden powód, dla którego nie używam nawozów sztucznych. Dlatego, że życie glebowe wchodzi w symbiozę z korzeniami naszych warzyw. I wtedy zachodzi taka wymiana. Nasze warzywa wydzielają węglowodany przez korzenie, a te wszystkie grzyby, wszystkie bakterie, które są wkoło korzeni, one właśnie te cukry wykorzystują, a w zamian udostępniają składniki odżywcze, które są zawarte w glebie dla korzeni naszych warzyw. I jeżeli my zaczniemy podawać nawozy sztuczne w wersji gotowej, wiecie, rozpuszczalne w wodzie i tak dalej, no to wtedy to warzywo idzie na łatwiznę i sobie myśli, ja nie będę już karmić tych wszystkich grzybów i tych wszystkich bakterii, ja sobie wezmę ten gotowy nawóz i co mnie to obchodzi? I wtedy te wszystkie bakterie glebowe i te grzyby glebowe, te mikoryzyjne, co po prostu oznacza, że współpracują z korzeniami, one po prostu umrą, bo nie będą mieć co jeść, bo roślina przestanie je karmić, symbioza nie będzie zachodziła. I dlatego ja raczej używam właśnie obornika, który takiej sytuacji nie spowoduje. Przeczytałam taki komentarz pod jakimś filmem na YouTubie, że jak to jest, że my się boimy opryskiwać nasze warzywa jakimiś chemicznymi środkami, bo przecież jest okres karencji i to wszystko z rośliny zejdzie i wszystko będzie ok. No tak, moje myśli były takie. To jest tak jak z antybiotykami. Bierzemy antybiotyk przez tydzień czy przez 10 dni, no i potem nam się polepsza i myślimy, wszystko jest ok. No ale co się dzieje w naszych jelitach? W naszych jelitach po takiej kuracji antybiotykowej to jest po prostu pogrom naszej flory bakteryjnej, bo antybiotyk nie wyróżnia złej bakterii od dobrej bakterii, on zabija wszystko. I wtedy, wiecie, zabiera nam to miesiące, żeby odbudować tą dobrą florę bakteryjną, a czasami ta zła flora bakteryjna, jak na przykład C. diff, czy bakterie coli, czy candida, przerasta, dlatego że zaburzona została równowaga w naszym jelicie i nie ma tych dobrych bakterii, które by trzymały te złe bakterie w ryzach, żeby one nie powodowały żadnych skutków ubocznych. No i tak samo jest, jeżeli opryskamy środkami chemicznymi nasz ogród, zaburzamy równowagę i zaburzamy, czy to są, wiecie, czy to jest życie glebowe, czy to są owady, zaburzamy równowagę, bo na przykład zabieramy jedzenie tym owadom drapieżnym, a potem zabieramy jedzenie ptakom. No i wtedy, wiecie, ten cały system, który w ogrodzie jest, zostaje zaburzony. Ja jako dziecko brałam dużo antybiotyków i pamiętam, jak moja mama zawsze otwierała takie szklane buteleczki z lakcidem i rozpuszczała je w wodzie i podawała mi jako taki probiotyk.
I tak samo możemy robić w naszym ogrodzie, podać im probiotyki i jednym z przykładów są te bakterie mikoryzyjne, a także te wasze pewnie emy i tak dalej. Ale są też takie opinie, że naturalnie w naszym ogrodzie, w naszej glebie, jeżeli nie ingerujemy za bardzo, na przykład nie przekopujemy czy nie pryskamy, to nasze lokalne bakterie i nasze lokalne grzyby tam w tej glebie są i na przykład w naszym kompoście i one są bardziej dostosowane do naszych lokalnych warunków niż takie posypki, które kupujemy w sklepach. Jeszcze słowo na temat nawozów sztucznych, bo jest to problem, który jest dosyć znany, że te nawozy sztuczne, które podajemy, na przykład nawóz do pomidorów bogaty w potas i inne nawozy bogate w fosfor, azot i tak dalej, one się z gleby wypłukują i dostają się do wody, która jest, wiecie, pod ziemią, w gruncie i w rezultacie dostają się do rzek, do zbiorników wodnych, do mórz i zanieczyszczają, bo tam zachodzi coś takiego jak biokoncentracja. I niektóre zwierzęta, które w tych wodach żyją, zostają po prostu tak jakby dotknięte w różnym stopniu i na różne sposoby właśnie tym czystym azotem, czy fosforem, czy potasem, bo to jest po prostu związek chemiczny. Nie ma tam takiej różnorodności minerałów i składników jak w nawozach naturalnych. Najlepszym przykładem biokoncentracji jest na przykład tuna, czyli tuńczyk. Tuńczyk jest rybą dużą, zjada ryby mniejsze, a wiadomo jest, że w morzach teraz jest duże zanieczyszczenie rtęcią i wiecie, te małe rybki mają mało rtęci, ale jak je zje duża ryba, to następuje biokoncentracja rtęci i w takich kręgach moich naturopatycznych terapeutów żywieniowych nie zaleca się jedzenia tuńczyka, dlatego że jest w nim dużo skoncentrowanej rtęci. Tu widzicie przykład szkodnika, który atakuje cebulę. To są wiosenne cebulki, a to jest objaw śmietki, która atakuje tą odmianę. Ta odmiana to jest Apache, czerwona odmiana cebulek. Atakuje tą cebulkę i wtedy widać, że jest taka poskręcana i tam w środku są larwy śmietki. I co ja robię? Wszystkie cebule uprawiam pod siatką. Po prostu nie pryskam, nie muszę pryskać. Wszystkie moje cebule tutaj są pod tą gęstą siatką i one nie mają żadnych objawów śmietki, dlatego że od momentu posadzenia były właśnie tu. A nawet takiej wielkości siatka, nie aż taka gęsta, tylko wiecie, taka troszkę z większymi dziurami, też zapobiega atakowi śmietki, bo to jest po prostu mucha i ona sobie tutaj nie wejdzie. Tutaj miałam szpinak i posadziłam pomiędzy nim cebulę pęczkowo i usunęłam już, szpinak się skończył i mamy tutaj cebulę. Widzicie, a tutaj mamy szalotki, które na razie nie są atakowane. Są piękne i być może niektóre odmiany są odporniejsze na śmietkę niż inne. Zobaczymy. No a co z zarazą i co z pomidorami? Przyznam się Wam, że chyba nigdy nie pryskałam miedzianem. Nie pryskałam. No i jak ja zapobiegam zarazie ziemniaczanej? Przede wszystkim uprawiam pod osłonami, co utrzymuje glebę i liście pomidorów suche i nie podlewam pomidorów po liściach ani nawet na glebę. Zaraz Wam pokażę. No co ja robię? Ja po prostu podlewam pomidory do momentu, aż one sobie znajdą wodę w glebie. Ja mam takie szczęście, że mam dobrą glebę i w tym momencie, widzicie, już tutaj jest sucho. Jest tak sucho, bo już się rozpędziły, zapuściły korzenie głęboko, a tam głęboko jest wilgoć i one, widzicie, nie więdną, nic się z nimi nie dzieje i nie podlewam. I być może dlatego
nie mam zarazy w moich tunelach. Jeżeli zaraza występuje, to jest przeważnie przy drzwiach, które są zawsze otwarte i jeżeli jakaś odmiana pomidora rośnie przy drzwiach, no to wtedy jest zaatakowana. W zeszłym roku to były stupice i przeważnie, wiecie, jeżeli opanuje ten jeden krzak, to ta zaraza się nie rozprzestrzenia. Po prostu obrywam zaatakowane liście i po prostu nie pryskam. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest to trochę temat kontrowersyjny. Każdy robi własne wybory, każdy wybiera, co jest dla niego najlepsze. I ja liczę się z tym, że czasami mogę jakieś warzywa czy kwiaty stracić, a nie tylko do chorób, szkodników, ale także ptaków. Staram się jak mogę, żeby zabezpieczyć je, ale podjęłam taki wybór, a nie inny, ponieważ jestem terapeutą żywieniowym, naturopatycznym i to w moim pojęciu nie jest tym, co ja chcę używać. Nie chcę tego jeść, nawet jak mówią, że jest okres karencji 3 dni, bo ja nie ufam. Dużo czytałam książek na temat glifosatu i wiem dokładnie i w szczegółach, że okres karencji to jest nieprawda. I być może tak samo jest z innymi środkami, które stosujemy. Także ja nawet po tych czasach COVID-a to tylko mnie upewniło w moich decyzjach, że nie ufam producentom, nie ufam politykom. Wszystko, wiecie, robię swój własny research i tak postępuję, jak moje sumienie mi dyktuje. Bardzo bym chciała poznać Wasze opinie, czy pryskacie raz, czy pryskacie 2 razy, czy używacie środków naturalnych, czy preferujecie środki chemiczne. No a na razie, cześć.